kluczyki. Ze mną, ze mną. A to znaczy idziemy najpierw do mnie, tak? Do pana idziemy. Ja tu sobie zawieszam jako dyżurny. Ma tu klucze. Te gabloty to też moja robota. Bo jak ja się tu jako na tego członka wpisałem, to mnie powiedzieli, dajemy panu miejsce, zabieramy stąd samochód i pan stawiaj to sobie. No to weź pan i postaw. Postawię co, szafkę, stół? I trzeba było robić gabloty. Na złom autobusu, jak PKS wysyłał, szyby, te szyby to są od autobusa. Chyba wyjdziemy tędy, nie? Tędy nie za wysoko dla pana. Proszę tam dookoła. Pan tu kurczę jest taki młodzieniaszek. To chyba duża góra. To nie chodzi o górę, tylko chodzi, żeby Cię kręcę. się nie ślizgać, o? 90 lat prawie i wchodzi pod taką górę. Ja rozpoczynałem swoją pracę na dźwigach, to na tych dwóch. One to były październik, tamten był 1,5 tonowy, niebieski, a ten żółty był 1,5 tonowy, ale później tam jemu udoskonalili i 3-tonowy już był ten. To na nich rozpoczynałem pracę. Było takie powiedzenie, szanuj trud górnika i operatora z października, bo one były bardzo toporne i takie ciężkie w obsłudze. To jest moje. To jest moje. Dlaczego zrobił pan z tej swojej pasji bohatera takie maszyny? Bo jestem oryginał, inny, bo gdybym był taki sam, to bym robił z papieru i to by wszystko się rozleciało, bo tu wilgoć jest. A w związku z tym to jest metalowe, to wszystko trzyma się kupy, trwałe i nietypowy temat, bo wszyscy robią samoloty, okręty, wie pan jak to modelarze. A u mnie tu nie ma takich rzeczy. Żeby robić to, co w modelarstwie nikt nie robi, żeby nie powtarzać, nie dublować, nie naśladować. Ale aby nie robić tych samolotów i okrętów. Taki kocioł parowy to stoi w Kleosinie, a drugi w Augustowie. One trochę się różnią. O, to ten jest Augustowe. A widzi pan ten tłok? On będzie chodzi tłok. I koła to wszystko ruchome. O, wachliwe. Kierownica to jest układ kierowniczy wzięty od gitary, od naciągu strun przystosowany. O, na ślimak i ślimacznica. I to działa. Działa. Teraz te koło. Chodzi? Chodzi. A teraz? A weź pan teraz? Nie ruszysz pan. Na hamulcu. Także to ze stalowych rur wytaczane było. O. Moje takie hobby, że ja robiłem te czynności, wie pan, żeby to jak prawdziwy było. No. To nie jest konkretny warsztat, wie pan. Bo tak, ja mam pod domem w piwnicy, bo swój dom. Tam jest i madło, gruba robota, są szlifierki, tarczówka, tam krajzega, wiertarka stołowa, którą sam zrobiłem, bo kiedyś za komuny pan nie kupił. Sam zrobiłem sobie stołową. Sam nożyce zrobiłem, madro do blachy. Mogę ciąć 5 mm
grubości płaskowniki sam zrobiłem, taką nożycę. Także sobie człowiek narzędzia sam robił, bo nie było. No i cieplarnię mam. To latem w tej cieplarni mam tam w warsztacie. Kabel przyprowadzę, mam tam lutowanie przecież takiego. No mam spawarkę. A co to cieplarnia? No tak, pomidory się sadziło kiedyś, no cieplarnia taka mam na ogrodzie zrobiona. No cieplarnia to jest tam, gdzie jest piec, ogrzewanie, no tam było ogrzewanie zimą kiedyś, to cieplarnia była. A tak to szklarnia, no. Konkretnie nie mam warsztatu, żeby robić tak, tylko tak od. A ostatnie lata to mieszkanie robiłem zimą, no. O ten podnośnik zrobiłem zimą w zeszłym roku. O. Ja panu zademonstruję, jak on pracuje. Niech pan zwróci uwagę na to, że jak ja będę wysięgnikiem ruszał, to ten kosz będzie zawsze w pionie. O, widzi pan? Ten kosz w tej pozycji pionowej w zasadzie. Także to wszystko pracuje, to wszystko normalnie. Koła mu się obracają. Ten kafar, on na chodzie jest, tak samo. Tu można wszystkie ruchy wykonywać i ten bijak bije. To normalnie bije. Wie pan, co to jest nuda? Ja się nie nudzę. U mnie czasu tak na wszystko, że... Ja jeszcze pan... Telewizję pan ogląda? Jak jem. Jak jem, to wtedy oglądam. Bo wtedy ma pan zajęte ręce, tak? Tu jest kolekcja maszyn do produkcji smoły, do obróbki smoły, do asfaltów. O. Jak ten operator wchodził z tej strony, to otwierał tu. A jak szedł z tej strony, to otwierał z tej strony. O. O. I ten wał obraca się. O. Wszystko jest na chodzie. Teraz tu jest szyber do wypuszczania asfaltu. O. Taczką podjeżdżał ktoś tam, robotnik, i nasypywane zostało. Bo kiedyś robili ręcznie, takich maszyn nie było. No. Tam to było napęd na ropę, to był napęd na węgiel. O. To jeszcze pierwsza taka wersja, był na węgiel. O. Teraz tutaj mamy kolekcję starów, 4 stare dźwigi. To ja w Madro pracowałem na tych dwóch. O. Na przykład tym starym 6x6 trzeba siły. Nie istniało wspomaganie. Jak się jechało na skrzyżowanie, się skręcało, to trzeba było tak zwolnić, bo nie wyrobił się. A nawet jeszcze, bo ten wysięgnik jeszcze naciskał na układ kierowniczy, na koło, na przednią oś, to ratowali, że trzeba pomagać we dwóch kręcić kierownicą. Nie było wspomagań kiedyś. Ten angielski, na nim poszedł na emeryturę. Prawie 10 lat pracowałem, koles. To ten już miał komputer i miał do lata 70. produkcja. Miał komputer i miał wspomaganie już, to ten miał. Ja pracowałem na dźwigach, ale te maszyny inne, walce, ja ich nie znałem, to nie był mój temat. Ale w Białymstoku zabrakło już mi dźwigów do roboty, do modeli, więc wziąłem się za drogówkę. I tam napisane z tamtej strony ponad 100, to jest tylko kilka, tu nie ma miejsca. A pucharów też tam jest napisane, bo 30 chyba 6, no, tylko kilka najmniejszych, bo większe się nie mieściły. A tutaj próbki, tak? A to są próbki materiałowe. Jakich materiałów wykonywane były? Tu jest przyczepa, którą Madro produkowało. Takie walce Madro produkowało. To jest kolekcja walców drogowych. Tu są równiarki do dróg. One pracowały na skarpach, mogły pracować, więc one miały koła ustawiane. I u mnie w modelach one również mają ustawiane koła. Ja ich mogę pod kątem koła ustawiać. To jest moje. To jest mój eksponat. To jest wintownica.
Przedwojenna jeszcze gwintownica. W domu się walał, odczyściłem, zrobiłem go, pomalowałem. To jeszcze przedwojenna, angielskie napisy na nim. Przyjeżdżają ludzie z Europy i mówią, że tego nie widzieli. Tego nie ma ani na Ukrainie, ani na Białorusi, na Litwie, Łotwie i Estonii, ani w Czechach, ani na Słowacji. Tam ja mówię, gdzie ja byłem. Nie ma. To jest nietypowa. One w ruchu są. Można się bawić nimi. Wszystko ruchome jest. To jest to obrotowe, to wszystko rusza się. Ja ich nie wyciągam, bo to na podporach one stoją, wie pan? Demonstruję, że to wszystko. Tutaj są otworki, że można kluczykiem i on będzie wysięgnie się kładł, podnosił. Będą opuszczać siewaki. Ja sam projekty robię. Jadę na budowę i tam, gdzie jest odpowiedni tam dźwig, to mnie interesuje. Idę do kierownika czy do dyrektora, kłaniam się głęboko, że jestem takim modelarzem. Patrzy trochę na mnie jak na jego durnia, no to wie pan. No, ale w końcu przekonuje i udostępniają. No i skaczę po takim dźwigu, robię pomiary do zeszytu, robię zdjęcia, przychodzę do domu. Na podstawie tego, co zrobiłem, robię plany w tej skali, która mnie interesuje i według tych projektów robię to. Także jestem sam projektantem. To nie z sufitu wzięte, przecież skala zachowana. Na tym dźwigu pracowałem. Warstw polskiej produkcji. Była klimatyzacja? Tak, kożuch, filce. Tak. Wolny jak ptak, niezależny od nikogo, można tak powiedzieć. Tak, ja jakoś tę robotę tak, ona mi szła ta robota. No. Jakoś pasowałem do ludzi, do brygady, że ja nie było, przy mnie nie było krzyków, przekleństw, wie pan. Była ta robota taka stonowana, bez nerwowości. O. To jest Ursus, produkowany na bazie Landsbulldога niemieckiego po wojnie, ale były różne wersje. Była wersja rolnicza, leśna i transportowa. To jest wersja transportowa, bo wersja leśna to miała jeszcze tu wyciągarki z tyłu, ale teraz tak, proszę, koła się obracają, tu koła się obracają, oś wachliwa, kierownicą można wykonywać ruchy, czynności. Siedzenie też na sprężynie. Hak holowniczy na sprężynie, obrotowy. Tak jak w oryginale. Wszystko jest tak w oryginale. To strażacki dźwig. Tu jest kluczyk. Tu kluczyk. Można kluczykiem. Tu są hamulce. W Białymstoku Straż Pożarna miała tu na obwodówce taki dźwig. Nawet te napisy na kabinie to jeszcze są zabytkowe już, bo oni teraz mają białe napisy, Straż Pożarna. Komunizm. Wynalazczość była tłamszona, wie pan? Ludzie nie wiedzą o tym. Ja mogę dać panu przykłady, jak tłamszona była wynalazczość. Ale nie wolno im było się podskoczyć wyżej dyrektora i wyżej pierwszego sekretarza. Nie wolno być mądrzejszym od nich. Dziś wzięto ekonomicznie za mordę naród. Kiedyś ideologicznie, dziś ekonomicznie. To jest ładowarka. Kogut jest. Niech pan się wpatrzy w szczegóły. Zrób pan taką piastę. Tu też wszystko ruchome. Tu jest i łyżka ruchoma. I wachliwe. Od spodu. Światło jest. Wszystko jest. Ja już jestem pełny. Ja już jestem wypełniony. Do maksimum. Panie Romku, czy pan jeszcze coś planuje? Coś zmontować, coś skręcić? Teraz? No. Nie mam czasu.
przyjeżdżają z Europy. Tu z Holandii niedawno byli, to mówi, pół Europy zjeździli, tego nie widzieli.